Słoiczek na pierniczki. I zanim ktoś powie, że przecież słoik na pierniczki już kiedyś był i pudełko na pierniczki już kiedyś było, to spieszę z odpowiedzią. Co roku robię pierniczki i to nie są pierniczki konsumpcyjne. To są pierniczki ozdobne, to znaczy nie muszą być bardzo smaczne, ale muszą być ładne. I robię ich dużo. Rozrabiam różnokolorowe lukry, a potem cały dzień, naprawdę cały dzień je zdobię, a czasami nawet 2 dni. Potem, gdy idę do znajomych w okresie przedświątecznym, zawsze noszę troszkę tych pierniczków jako prezent. A do pierniczków jako opakowanie dorabiam albo jakieś słoiki, albo pudełka. No i te słoiki albo pudełka co roku są inne. Dziś słoik z Pepko, czyli wersja jakby luksusowa, ale jeżeli w ten sam sposób ozdobicie słoik po ogórkach, to też będzie fajnie wyglądał. Szkło najpierw umyłam, a potem położyłam bonding primer. Cieniutko, bo na takiej jednej warstwie biała farba dużo lepiej siada. No i oczywiście lepiej się trzyma, więc wtedy trudniej nawet przez przypadek zadrapać słoiczek. Przepiękny papier ryżowy, no właśnie piernikowy, super mi pasuje. Obrazki wydzieram, a następnie przykleję klejem do decoupage. Klej kładę pod spód obrazka, a potem jeszcze na wierzch także kładę jedną warstwę kleju. Czekam aż klej wyschnie i potem cały słoik przemaluję lakierem akrylowym matowym. I według mnie to jest niezbędne, ponieważ jeżeli słoika nie polakieruję, to przy dalszym zdobieniu, szczególnie farbami, na papierze ryżowym mogą mi powstać brzydkie plamy. A w tej pracy muszę domalować tło, bo obrazki mają tło, takie beżowo-plamiaste i po wyrwaniu i przyklejeniu nie najlepiej prezentują się na słoiku. No więc lecimy. Do malowania plamiastego tła najlepiej sprawdza się stara gąbka, którą dość mocno wyszczypałam i ona właśnie daje taki nierówny efekt położenia farby. W pierwszym przelocie właściwie maluję tylko wodą, zobaczcie, w ogóle nie widać farby, a dopiero jak całość jest wilgotna, zaczynam powolutku nakładać kolory, które mi pasują. Mieszam je niedokładnie, raz jaśniejszą, raz ciemniejszą dokładam, tak długo się tym bawię, aż dojdę do wniosku, że tło jest całkiem ok. Nie musi być idealne, wystarczy takie w miarę ok, ponieważ za chwilę zacznę tutaj różne rzeczy doklejać, domalowywać i tego nieidealnego spasowania naprawdę nie będzie widać. Dla podbicia kontrastu troszkę podmalowałam białe miejsca, a teraz po prostu pochlapię na biało. Na zimowych pracach takie białe chlapanie zawsze fajnie wygląda. U góry słoika namalowałam spływającą czekoladę. I w tym filmie nie będę się nad tym rozwodziła, bo już filmy o tym, jak namalować takie spływające słodkie kropelki już były. I omawiałam w nich dokładnie, jak je namalować, więc po prostu w opisie wideo podlinkuję Wam tamte filmy i zapraszam. Spokojnie zobaczcie, powolutku pokazuję, jak to wszystko namalować. Natomiast jeżeli chodzi o kolor czekolady, to każdy wybiera, jaką lubi. U mnie serce mówi wybierz mleczną, a rozum podpowiada, że jednak ciemna jest zdrowsza. Natomiast wracając do malowania czekolady, to trzeba pamiętać, że nasze kropelki zawsze muszą ściekać dokładnie pionowo w dół. I jak już namalujemy porządne kropelki, to wtedy wystarczy białą farbą zrobić troszkę rozbłysków. A jeżeli macie ochotę i umiejętności, to można jeszcze całość delikatnie podcieniować. Pędzelek skośny, ciemniejsza farba. Jeżeli z jednej strony jest rozbłysk, to z drugiej robimy cień. Kolejność wydaje mi się dowolna, ale jak troszkę pomalowałam, to doszłam do wniosku, że najpierw lepiej zrobić cieniowanie, a potem domalować rozbłyski. Natomiast delikatny cień pod czekoladą można zrobić zwykłym pędzelkiem. Musicie mi wybaczyć, w tym filmie, jeżeli chodzi o malowanie spływającej czekolady, jestem bardzo niekonsekwentna. Raz maluję rozbłyski, potem cieniowanie, potem znowu wracam do rozbłysków. Przepraszam, wybaczcie mi to pomieszanie. Masa super lekka, przepiękna foremka z gwiazdkami oraz mąka ziemniaczana. Jeżeli mamy problem z wyciągnięciem wzoru z foremki, a nawet jeżeli nie mamy problemu, ale tak na wszelki wypadek, warto foremkę opruszyć mąką. Potem wzór wypychamy masą super lekką i on naprawdę sam z foremki wylatuje. Zanim zacznę malować moje gwiazdki, suszę je kilka godzin. Niedoschnięta masa paskudnie rozłazi się pod wpływem farby i takiego wzoru nie da się już uratować.
Foremka to przepiękne gwiazdki, wystarczy je pomalować na biało, delikatnie opruszyć jakimś złotym albo srebrnym kolorem i to będzie fantastycznie wyglądało. A ja je przemalowałam na pierniczki. Najpierw na brązowo, a teraz techniką suchego pędzla wyciągam wszystkie piękne zawijasy i ozdoby, które na tych gwiazdkach są. Zobaczcie, jakie śliczne. Gwiazdki przyklejam do pudełka klejem na gorąco. Klej łapie szybko i trzyma bardzo dobrze, ale w niektórych miejscach troszkę mi bokami powyłaził. I taki zaschnięty klej, który wylazł spod gwiazdki, brzydko wygląda, bo dosyć, że jest wypukły, to jeszcze się błyszczy. Można go spróbować powycinać, ale przy okazji można niechcący uszkodzić pudełko albo słoik. Można przemalować lakierem akrylowym matowym, albo można, tak jak ja, schować te wszystkie niedociągnięcia. Biała konturówka. To, co ma być niewidoczne, pokryte jest konturówką, a potem posypane brokatem. Przy okazji można jeszcze troszkę sobie ozdobić pracę, czyli dorobić sztuczny śnieg. Mogłabym zamiast konturówki i brokatu zastosować pastę śniegową, ale pasta w dotyku jest bardzo nieprzyjemna. Ona jest taka ostra, a przecież będziemy ten słoik odkręcali, dawali w prezencie i myślę, że w tym wypadku konturówka posypana brokatem dużo lepiej się sprawdza. A gotowy słoiczek na pierniczki w wersji luksusowej prezentuje się tak. Jeżeli Wam się podoba, to w opisie wideo zostawiłam Wam linki do wszystkich produktów, których używałam. A na koniec pytanie, czy przed świętami piernikujecie? A jeżeli tak, to robicie pierniki w celach konsumpcyjnych czy ozdobnych? A może macie taką supermoc i potraficie zrobić pierniczki, które są i piękne, i smaczne? Jeżeli tak, to naprawdę zazdroszczę. Do zobaczenia!